To jest podróż, którą planowałem przez kilka lat i jest to prawdopodobnie moja największa wyprawa do tej pory. Takie widoki codziennie mógłbym na to patrzeć. Następne 18 dni spędzimy w Ameryce Północnej, a konkretnie w Kanadzie. 2 minuty w tej wodzie zdecydowanie wystarczająco. Przez pierwsze 11 dni zaczniemy od odkrywania prowincji Alberta i British Columbia. Pierwsze oznaki dzikości, także jedziemy dalej. Mamy nadzieję, że zobaczymy więcej. 2 dni spędzimy w aucie w drodze do Vancouver i spędzimy tam 2 noce, poznając dobre i złe strony tego pięknego miasta. Kolejno polecimy do Toronto i stamtąd pojedziemy w stronę wodospadów Niagara, gdzie spędzimy 2 noce. Na koniec wrócimy do Toronto i będziemy chodzić po platformie na wysokości ponad 350 metrów, gdzie jedynym zabezpieczeniem jest lina. A także pokażemy ludzi zombie po zażyciu fentanylu. Pierwszą część naszej wyprawy zaczniemy od odkrywania parków narodowych. Banff, Jasper i Yoho. Jest przepięknie, jest moc. Na razie. Wybierzemy się jednym z 23 pojazdów, jakie istnieją na tej planecie, na lodowiec Athabasca. Był zamiar, żeby odwiedzić Jasper, jednak największy od 100 lat pożar w tym miasteczku zmusił 25 000 ludzi do ewakuacji, a nas do zmiany planów. Zobaczymy jeziora Moraine, Louise, O'Hara, Minnewanka, Emerald, Hector, Peyto, Bow i Vermilion. Złapiemy gondolę w miasteczku Banff, a także wyciąg narciarski nad jeziorem Louise. Jeden z lepszych widoków z kolejki górskiej, na jakiej kiedykolwiek byłem. Będziemy też chodzić licznymi szlakami, gdzie przydatny może okazać się spray na niedźwiedzie. Nigdy nie wiadomo, jest tutaj dużo dzikiej zwierzyny. Zawsze można zostać zaatakowanym, napotkać taką, także używamy tego tylko i wyłącznie wtedy, jak trzeba. Chodzenie po górach to jedna z moich ulubionych pasji, a jeden z bardziej znanych regionów na świecie, gdzie można chodzić po górach, to Rocky Mountains, czyli góry skaliste w Kanadzie. Paliliśmy jakieś 2 miliony kalorii, ale było warto. Ale podróżowanie po górach skalistych nie jest tanie, więc mamy tylko 11 dni, żeby zobaczyć jak najwięcej w tym czasie. Zaczynamy naszą przygodę. Lot z Londynu do Calgary zajął 9 godzin. Odebraliśmy auto z wypożyczalni. Strona, której użyliśmy, to Canada Affair, co ułatwiło nam oddanie auta w innym mieście. Link do strony w opisie. Nie zatrzymaliśmy się na dłużej w Calgary, tylko od razu udaliśmy się do miasteczka Banff. W drodze odkryliśmy, że samochody i ciężarówki wyglądają zupełnie inaczej niż w Europie. W Kanadzie wszystko jest większe, ale opowiemy o tym trochę później. Po 2 godzinach dotarliśmy do miasteczka Banff. My zostajemy w hotelu High Country Inn. Jest to jeden z lepszych hoteli, w jakich kiedykolwiek zostaliśmy. Znajduje się na głównej ulicy Banff Avenue. Można tu zobaczyć. Ma przepiękne pokoje, jest nawet basen. Jeden minus to jest to, że nie ma opcji śniadania, ze śniadaniem. Link do tego hotelu i pozostałych hoteli, z których korzystaliśmy, znajdziecie w opisie. Zanim na dobre zaczniemy, mała podpowiedź dla Was. Atrakcje, autobusy, restauracje trzeba rezerwować czasem z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a hotele 6 do 12 miesięcy wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że przykładowo miasteczko Banff odwiedza rocznie 4 miliony ludzi, a mieszkańców jest zaledwie 10 000. Korzystając z pogody, wybraliśmy się na Banff gondola. na górę Sulphur. Gondola kosztuje 75 kanadyjskich dolarów i startuje z wysokości 1500 metrów i kończy na wysokości prawie 2300 metrów. Kupiliśmy bilety i skoczyliśmy do gondoli. Przepięknie, otoczeni pięknymi górami. Jest super.
A więc dotarliśmy na samą górę. Widoki stąd są przepiękne, zobaczcie sami. Tam w tle warte jest to każdego grosza, naprawdę w 100% polecam. Kolejka zajęła około 5 do 10 minut. Także dotarliśmy na samą górę, używając kładki. Stamtąd wyruszyliśmy, tam gdzie docierają gondole. Zajęło nam to około 10 minut. Dobra forma treningu dosyć. A teraz chwilę podziwiamy przepiękne widoki. Z tyłu widzimy miasteczko Banff, Fairmont Chateau Hotel. Tam między drzewkami widać, a z drugiej strony niesamowity zachód słońca. Przepiękny zapach drzew, coś dla płuca. Stąd możemy zobaczyć górę Cascade, górę Randall, górę tunelową, a także Banff Avenue. Spędziliśmy tu przepiękne 2 godziny, przepiękne widoki, zachód słońca, góry, miasteczko Banff. Prawdopodobnie najlepiej spędzone 2 godziny w ostatnich miesiącach. Także godziny otwarcia 7:30 rano do 21:30. Teraz na chwilę obecną jest za 10:09, także śpieszymy się, żeby złapać kolejkę, bo nie chcemy utkwić na tej górze. Pamiętajmy, że jest tu dzika zwierzyna, niedźwiedzie i różnego rodzaju drapieżniki, które najnormalniej w świecie mogą nas zjeść. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji, w związku z tym złapiemy następną kolejkę, zjeżdżamy na dół. I jeszcze wspomnę, jak będziemy na dole, o parkingu. Wytłumaczę, jak to wygląda. Także, tak jak obiecałem, na temat parkingu, parking jest za darmo. Tu jest dolny parking, a tam, gdzie są światła wyżej, to jest górny parking. Sposób, w jaki my znaleźliśmy dzisiaj miejsce, wyglądało to tak, że akurat ktoś odjeżdżał i wjechaliśmy na jego miejsce. Teraz wybieramy się wokół ścieżki Castle Lookout, czyli widok na górę zamkową. Na parkingu są dalej miejsca, także nie jest to jakiś popularny kierunek. Cała trasa będzie trwała około 3-4 godzin. Ma ona dystans 7,4 km dookoła. Trzymam w ręku bear spray, czyli spray na niedźwiedzie. Nigdy nie wiadomo, jest tutaj dużo dzikiej zwierzyny. Zawsze można zostać zaatakowanym, napotkać taką, także używamy tego tylko i wyłącznie wtedy, jak trzeba. Jesteśmy na wysokości prawie 1500 metrów. Parking był na 1450. Łącznie zdobędziemy ponad 500 metrów. Jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to jak jesteśmy na ścieżce, żeby nie napotkać na jakąś dziką zwierzynę, musimy głośno rozmawiać lub śpiewać, żeby taki niedźwiedź wiedział, że akurat ktoś idzie. Bo najwięcej wypadków dzieje się wtedy, kiedy niedźwiedź jest zaskoczony naszą obecnością. Także jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz. Znacie to? Kolejne 4 godziny ze śpiewaniem. Życie jest piękne. Ty jesteś ruda, a szalona ruda. Znacie to? Zostało 2,2 km na samą górę. Chodzenie po górach skalistych jest według mnie bardziej przyjemne niż chodzenie po górach, gdzie jest pełno drzew. Z tego względu, że teraz mamy prześwit, widoki są przepiękne, ale całą drogę wszystko, co widzisz, to drzewa, drzewa, drzewa. Co tak sapiesz? Kondycja słaba. A więc tak, im wyżej wchodzimy, tym ładniejsze są widoki. Także naprawdę jest przepięknie. W Sosnowcu tego nie macie. Widzieliśmy takie małe stworzonka, które wyglądają jak te wiewiórki, te skurwiel. Wiecie, o co chodzi. Także nie wiemy, jaka jest nazwa tego prawidłowa. Próbujemy rozkminić. Thank you. Hello. How long left? Probably like a third of the way. Okay. Oh, you're 2/3 of the way. 1/3 go. 1:30 to go. Great, thank you. No i znowu, masz tu albo tam. No to tu jest, tak, dookoła. W lewo iść.
How far we've got? Not too far now, yeah. You're looking at just like 300 meters. Oh, yeah. great. Także przekroczyliśmy właśnie wysokość 2000 metrów. Dużo nie zostało. Ok, dotarliśmy na górę, także zajęło nam to godzinę 40, 3,7 km. Jesteśmy na wysokości 2014 metrów dokładnie. Widoki przepiękne. Także można zauważyć tutaj, że dużo drzew leży na ziemi. Dlaczego tak się dzieje? Bo to jest park narodowy, a zasadą jest to, że nie ingeruje się w naturę. W związku z tym widzimy pełno leżących drzew. Także dotarliśmy do parkingu, można zaobserwować, że jest tu więcej aut, dużo więcej niż było z rana. Ogólnie zajęło nam 2 godziny 50 minut, żeby cała trasa w tom i z powrotem, plus czas, który spędziliśmy na górze, żeby zrobić trochę zdjęć i wideo. Dystans, który zrobiliśmy, to 7,4 km. Warto, przepiękne widoki. Nie ukrywam, że jestem mega zmęczony, bo dawno nie robiłem tego typu ćwiczeń. Lecimy na następne miejsce, prawdopodobnie Lake Minnewanka. Następnym miejscem, które warto zobaczyć, jak będziecie w Banff, jest jezioro Minnewanka i przepłynięcie się łódką. O, tutaj ją widzimy. Tylko o czym trzeba pamiętać, żeby zamówić to trochę wcześniej, przynajmniej dzień wcześniej przez internet, z tego względu, że właśnie chcieliśmy kupić bilety tam na tą łódkę i niestety się nie udało. Następna łódka jest dostępna za 90 minut, ale zdecydowaliśmy, że nie będziemy 90 minut czekać, także może tu wrócimy, może nie. Jeśli chodzi o cenę, 90 kanadyjskich dolarów. Ok, lecimy dalej w takim razie. Przechodzimy właśnie przez Banff Avenue, czyli główną ulicę w Banff. Jest to ulica, gdzie jest pełno sklepów, barów, restauracji. Ogólnie jest bardzo, bardzo dużo turystów. Szczerze, nigdy się nie spotkałem z takim czymś, że na głównej ulicy miasta widać góry wszędzie dookoła. Gdzie byś się nie spodziewał, widać góry. Cascade of Time jest następnym miejscem, które warto zobaczyć w Banff. Przepiękny budynek, który jest główną siedzibą administracyjną Parku Kanada. Troszkę tam w lesie widać dzikiej zwierzyny, także chodźmy, zobaczmy. Punkt widokowy wodospadów Bow, rzeki Bow. Także idziemy teraz wzdłuż ścieżki, wzdłuż rzeki Bow. Jest to niesamowite miejsce dla biegaczy, dla rowerzystów. Sami zobaczcie. Dotarliśmy do wodospadów, a teraz idziemy na punkt widokowy. Tutaj mamy wodospady rzeki Bow, a z drugiej strony tam mamy Banff Springs Hotel. W miejscach jak to naprawdę można odczuć siłę natury. Dotarliśmy do końca wodospadów. Zdjęcia stąd można zrobić naprawdę rewelacyjne. Tam, gdzie ten pan tam stoi, można przybliżyć i z tego punktu, gdzie ja teraz jestem, robić super, mega foty. Tak jak te na przykład. Po całym dniu chodzenia po górach nadszedł czas, żeby coś dobrego zjeść. Także zamówiliśmy pizzę hawajską. Jest przepyszna, naprawdę. Jesteśmy tak głodni, wymęczeni. Coś pięknego. Także to jest Banff Avenue nocą. Wygląda przepięknie, pełno turystów, dużo się dzieje, trochę chłodno. Ten dzień nie mógł zacząć się lepiej. Jeszcze nie zdążyliśmy wyjechać z miasteczka Banff, a tu taka niespodzianka. 2 karibu, renifery stojące przy drodze.
Pierwsze oznaki dzikości, także jedziemy dalej, mamy nadzieję, że zobaczymy więcej. Jedziemy na lodowiec Athabasca. I żeby tam trafić, trzeba jechać prawdopodobnie najpiękniejszą drogą świata. Ale najpierw bardzo szybki postój na zainstalowanie. Żeby uzyskać lepsze wideo w czasie jazdy, używam GoPro i montuję je w taki sposób, tutaj, cyk. Tutaj jest kabelek z ładowarki, prawdopodobnie do Nokia 3310, tak w razie czego jakby GoPro się odczepiło, żeby nie spadło całkowicie. Wracamy na najpiękniejszą drogę na świecie. Icefield Parkway, czyli Highway 93 North. Nie obyło się bez nieplanowanych stopów, takich jak punkt widokowy nad jeziorem Hector, a także punkt widokowy Crowfoot nad jeziorem Bow. Okej, dotarliśmy do Columbia Icefields i to jest wszystko ogromne. Zobaczcie te wszystkie lodowce. Jest niesamowicie, naprawdę. Idziemy tam pokazać bilety, siadamy do auta i jedziemy tam. Jeśli chodzi o cenę, wczoraj wieczorem po 10 jeszcze były bilety, bo zamawialiśmy i jeden bilet kosztuje $121 kanadyjskich. Tutaj jest pokazane, jak lodowiec wyglądał w 1844. Dotarliśmy do środka, także tam jest kawa, Starbucks, a tu jest biuro z biletami. Awesome. Perfect. You can just follow them right down that side. Pierwszy wsiadamy do tego autobusu, który nas zabierze do miejsca, gdzie będziemy mogli wsiąść do tego pojazdu tworzonego specjalnie do jazdy po lodowcach. Are you excited about going on your Glacier Adventure tour? Także wchodzimy do tego pojazdu tworzonego specjalnie na jazdę po lodowcu. I'm good, thanks for asking. So I'm going to be our Ice Explorer driver today. Today we're in bus 546. The Goose. The Goose! You will notice you have got seatbelts. Tak się złożyło, że kierowca pojazdu miał urodziny. And just enough dirt to bring off of our tyres, so we're not taking it off to the ice. To blow cells. Very, very good. Very good. Very good. Dotarliśmy w końcu do pojazdem. Pojazdów jest 23 na całym świecie, z czego 21 jest tutaj. Jeśli tam spojrzymy, tam widzimy Glacier, Athabasca Glacier, czyli lodowiec Athabasca. Jest to niesamowite. Teraz stoimy na lodowcu. A więc lód niebieski jest bardziej śliski niż biały. Podobno. A i taka ciekawostka, że ten lodowiec może iść nawet 200 metrów pod nami. 200 metrów. To jest pitna woda, także prawdopodobnie zaraz uzupełnimy butelkę i weźmiemy coś na drogę powrotną. Jeszcze jedna rzecz na temat temperatury, a więc jest tu 10 stopni zimniej niż w centrum, gdzie można kupić bilety. I można to odczuć.
Także pamiętajcie, ta woda to jest woda pitna, także można sobie spokojnie nalać. Także to teraz robię, nalejemy na później i będzie na drogę powrotu. O. No, zobaczcie na to, pełno lodu. W drodze powrotnej widzieliśmy tęczę. Okay, there we go, folks. I do hope you've already witnessed. Thank you guys. Teraz idziemy zobaczyć szklany most, który wisi praktycznie nad doliną, a zobaczcie na te widoki, coś niesamowitego. A więc dotarliśmy do Skywalk, na dół jak spojrzymy, kilkaset metrów w dół, piękne wodospady i w tle lodowce. Niesamowite miejsce, naprawdę warto. Więc tutaj jest pokazane jak lodowiec wyglądał w 1917 roku. Można zobaczyć, że tutaj do Visitor Center, czyli do tego miejsca, gdzie można było bilety kupić, i jak wygląda 2021. Znika coraz więcej i więcej. Lodowca Athabasca. Tutaj można zobaczyć, z czego zbudowany jest most. O czym jest warto wspomnieć, to to, że Skywalk jest organizowane przez tą samą firmę, co wyprawa na lodowiec Athabasca. I z tego co widzę, to nie ma parkingów dla normalnych aut, czyli jakbyś chciała tu sama przyjechać, to nie ma takiej opcji. Po dniu pełnym przygód czas zjeść coś dobrego i miejscu, gdzie kupowaliśmy, właściwie gdzie można kupić bilety, jest restauracja i... Słucham? Dwie co? Są dwie restauracje. Właściwie są dwie restauracje. Jedna restauracja i jeden taki à la pub. Jedzenie pubowe bardziej. I miejsce, w którym my jesteśmy, $47 kanadyjskich i jest bufet. Można zjeść ile się chce. Przepiękny widok na lodowiec Athabasca, także bon appetit. Start with mashed potato. I ziemniaczki. Więc spędziliśmy tu niesamowite kilka godzin. Chciałbym jeszcze kiedyś tu wrócić. Zobaczymy, czy się uda. Nie ukrywam, że trochę drogi ten kraj jest. Jest przepięknie, aż nie chce się opuszczać tego miejsca. Ale jedziemy dalej, jedziemy do jeziora Peyto. Godzinę stąd z powrotem w stronę Bath. Także zmierzamy tam, bo jednak dzień jest krótki, a chcemy zobaczyć jak najwięcej. Jeszcze jedna rzecz na temat parkingu. Rano było sporo miejsc, teraz zobaczcie sami. Jest pełny, także widzę, że ciężko jest znaleźć miejsca, dlatego taka mała podpowiedź, żeby być tutaj w miarę wcześnie rano. O 10 rano jest pierwszy kurs na lodowce, także 10, może 11:30 w tych godzinach. Ok, lecimy dalej. Still rough around the edges. I guess that some things never change. Dotarliśmy do następnego miejsca, Peyto Lake, czyli jezioro Peyto. Są tam bezpłatne toalety. Parking prawdopodobnie też jest bezpłatny, tylko widziałem znak display permit, czyli żeby jakieś pozwolenie wystawić na maskę, także wystawiłem pozwolenie do parku, jakby nie było. Nie na parking, także mam nadzieję, że wystarczy. Peyto Lake jest 700 metrów, do Bow Summit Viewpoint jest 3,1 km. Także jesteśmy w tej chwili na wysokości 2123 metry. Parking był na około 2100. Can we stay here for a while until everything's alright again?
Okej, dotarliśmy do Peyto Lake, jest przepięknie. Zobaczcie na to, kolory wody niesamowite. Można się tego spodziewać, jak w każdej większej atrakcji tutaj w Kanadzie, że jest pełno ludzi, zobaczcie na to. Także ludzie są naprawdę przyjaźni, bo jakby nie było, każdy przyjechał tutaj odpocząć i się trochę zrelaksować, ale jest przepiękne. No i jest kolejka, żeby sobie zdjęcie zrobić, jest kolejka. Czasem trzeba złamać zasady, tak żeby zrobić fajne zdjęcia, gdzie nie ma dużo ludzi, trzeba pójść dookoła. 20 metrów, cofnąć się koło płotka albo przez płotek po prostu przeskoczyć. Widzicie, 0 ludzi, tylko my. Tam pełno. No, but there's something left to say. Can you stay a bit longer? Dobra, odrywamy się trochę od tłumów, czyli od punktu widokowego nad jezioro Peyto i z całego punktu do miejsca, do którego idziemy, jest 2,5 km. Miejsce to jest szczyt Bow. Cisza, spokój i świeże powietrze. To kilkaset metrów macie znaki, które pokazują wam, w którą stronę iść i jak daleko zostało. Także tutaj zostało 1,3 km. Okej, dotarliśmy na czubek góry Bow. Tutaj jest napisane, że koniec trasy. Stąd mamy przepiękny widok na jezioro Bow. Zaraz zresztą udamy się i tam zaparkujemy. Pokręcimy się chwilę wokół jeziorka. Super to wszystko wygląda, góry. Także zajęło nam to godzinę i 4 minuty dokładnie, żeby tutaj dojść. I teraz znajdujemy się na wysokości 2343 metry. Na chwilę tutaj spędzimy i zmierzamy z powrotem na dół, żeby pojechać w tamtą stronę. Okej, dotarliśmy na parking, także zajęło nam to 2 godziny i 12 minut. Peyto Lake i wyprawa na szczyt Bow. Przeszliśmy dystans 6,88 km. Bierzemy auto i lecimy dalej do jeziora Bow. Okej, dotarliśmy do jeziora Bow. Kilka słów na temat parkingu. Parking jest za darmo. Darmowe toalety. Jezioro jest stosunkowo blisko, jest 5 minut na piechotkę, może nawet nie całe, widać prześwit przez drzewa, ładny niebieski kolorek, także idziemy w tamtą stronę. Okej, dotarliśmy do jeziora Bow. Zajęło nam to niecałe 2 minuty, żeby się przejść z parkingu. Jezioro to znajduje się na wysokości 1950 metrów. Gdzieś tam między drzewami widać punkt, gdzie byliśmy niedawno, na szczycie Bow. Super, zimno. Jak zawsze od wody ciągnie, także zimno. Także woda jest trochę zimna, ale nie można się niczego innego spodziewać z tego względu, że idzie z lodowców. Zimno, zimno. Uciekamy do auta. Jedna bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, jak wyjeżdżacie z Banff i jedziecie w stronę Jasper, w pewnym momencie kilkadziesiąt kilometrów od Banff tracicie całkowicie zasięg. Nie ma sieci. Także jak sobie nie ustawicie nawigacji wcześniej, to może być problem, żeby gdzieś dotrzeć. Tak samo nie ma zasięgu w telefonie. Ogólnie jest słabo z tym przez prawie 200 km. Także zapamiętajcie to. Ogólnie tutaj zobaczcie na te domki. Wszędzie domki wyglądają super mega kozacko w stylu góralskim, w środku nowocześnie. Jednym słowem, 2 słowami czuć pieniądz. Droga powrotna to atrakcja sama w sobie. Także następnym miejscem, które jest warto zobaczyć, jest Vermilion. Jezioro Vermilion. Jest ono tylko 6 minut jazdy od Banff. Banff jest w tamtą stronę. A dlaczego jest warto? Zobaczcie na to. Lustrzane odbicie gór. Coś niesamowitego. Tylko, co musicie wziąć pod uwagę, to to, że jest tu pełno komarów.
Ale co jest niesamowite, to to, że jesteśmy w centrum. Jedziemy ulicą, a tutaj chodnikiem sobie idzie o taki ziomeczek. Także następnym miejscem jest znak Banff. Także musi to być zrobione, tak? Fotka ze znakiem Banff. I want you more than money. Okej, dotarliśmy do jeziora Emerald. Wygląda to trochę jak morskie oko. Samo jezioro, zobaczcie, 20 metrów od parkingu. Także parking jest za darmo. Trzeba chwilę poczekać, kilka minut, aż ktoś odjedzie, bo jest przemiał tutaj dosyć spory. No i oczywiście jak wszędzie są toalety, o tutaj. Between this fire and ice burn. Jest opcja wypożyczenia kajaków. Nie wiem ile to kosztuje, ale możemy się dowiedzieć. Też chciałem to zrobić, wypożyczyć kajak, ale nie na tym jeziorze, tylko na Moraine albo na jeziorze Lewis. Także jest tutaj wioseczka. Tam wcześniej był coffee shop, sklep z kawą, z herbatą. Jest pełno domków z widokiem na samo jezioro Emerald. Zobaczcie sami. Tam jest jezioro, tu są domki. Nazwa tego miejsca Emerald Lake Lodge. To jest pierwszy raz, jak widzimy czerwone krzesła, o tam. Można tam usiąść, zrelaksować się i popatrzeć na samo jezioro. Także domki się skończyły. Idziemy w dzikość. Idziemy w głąb natury. Ogólnie plan jest taki, żeby obejść całe jezioro. Także można zaobserwować, że to jezioro, ogólnie jeziora w Banff, Yoho, British Columbia są bardzo popularne. Jak zaobserwujemy, jest dużo turystów tam i tam. Także opuściliśmy Park Narodowy Banff i w tej chwili znajdujemy się w Park Narodowy Yoho. Like it? Także tak wygląda druga strona jeziora. Góry, góry, wszędzie góry dookoła. Przepięknie. Ale idealne miejsce na małą przekąskę. Ławeczka z takim widokiem. Przepięknie. Także zrobiliśmy całe kółko wokół jeziora, zajęło nam to godzinę 40. Dystans ponad 5 km. Przepiękne widoki, sporo ludzi, ale naprawdę warto. Jeśli chodzi natomiast o kajaki, $100 kanadyjskich na godzinę. No i oczywiście jest kolejka do kajaków, także weźcie to pod uwagę. Trzeba na pewno kilkadziesiąt minut poczekać. Także dotarliśmy do parkingu, z którego złapiemy autobus, który zabierze nas w stronę jeziora Lewis i jeziora Moraine. Także jak widzicie, jest pełno aut, setki. Także wyobraźcie sobie to, że wszyscy ci z tych aut są w tym momencie na tych dwóch jeziorach. Więc musi tam być tysiące ludzi. Mamy bilety na shuttle bus, mamy bilety, żeby się dostać do Lake Louise i żeby się dostać na jezioro Moraine. Ale problem jest taki, że jest druga godzina w południe, a mamy od 3:00. Także nie ma opcji, żeby złapać wcześniejszy autobus. Musimy poczekać i wrócić za 45 minut. W oczekiwaniu na autobus weszliśmy do głównego budynku i można tutaj coś zjeść. Okej, szybka informacja, właśnie się spytałem o parking i parking jest za darmo, także spokojnie można parkować. Za mną znajduje się niedźwiedź i to jest prawdziwy rozmiar. Także jeśli wydaje Ci się, że masz jakieś szanse przeciwko niedźwiedziowi w lesie, zobacz na to. Raczej tych szans nie ma. Weszliśmy za wszystkie budynki i zobaczcie sami, zielono, a przepiękna okolica i tyłu widzimy gondolę. Pewnie wrócimy tu w któryś dzień, żeby się wybrać na samą górę. Jeśli chodzi o cenę, $62. Także pierwszy raz korzystamy z krzeseł, które są widoczne w wielu atrakcjach. Także właśnie nam uciekł autobus. Przed chwilą tu nikogo nie było, ale jak widzicie szybko się zbiera. Jeszcze mamy czas, dokładnie jest 8 minut jeszcze do 3:00. O 3:00 powinien być autobus. Także taki bilet
zabierze nas do jeziora Moraine i tam sobie trochę pozwiedzamy i później możemy znowu złapać autobus, który zabierze nas na jezioro Louis. No i stamtąd możemy wrócić tutaj. Jesteśmy w autobusie, który nas zabierze pod jezioro Moraine. Podobno zajmie to 30 minut, żeby dotrzeć do jeziora Moraine. Po drodze zobaczyliśmy pociąg Canada Pacific Railways. Opowiemy o nim więcej w dalszej części. Zajęło nam 30 minut. Informacja dla Was jest taka, że nie wolno tutaj przejechać autem. Są tylko dwa sposoby, żeby tu się dostać, czyli shuttle bus, autobusem firmowym, albo na piechotę. I teraz tak, zobaczcie tutaj. Wszystkie góry. Jezioro już jest tam 100 metrów stąd. Także jestem mega podjarany. Zaraz powiem dlaczego. Dobra, jezioro jest tam. Ale my idziemy tamtędy, wejdziemy na górę, żeby podziwiać widoki. Okej, jesteśmy tutaj w końcu, nareszcie. Mega podjarany jestem tym całym wydarzeniem, dzisiejszym dniem, tym miejscem. Dlaczego? 20 lat na to czekałem. Dlaczego 20? Wszedłem do sklepu, zobaczyłem kalendarz i na pierwszej stronie było jezioro z górami. Z ciekawości przeczytałem, co to jest i od tego czasu mówiłem sobie, muszę tutaj się zjawić. I jestem. Zajęło mi to 20 lat, ale w końcu się udało. Także mega. O, zobaczcie sami. Fall through your door, leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you on top of it all. I am yours, do what you want with me, but don't let me go. You make me feel so unreal. Także znaleźliśmy sobie fajne miejsce, żeby coś przekąsić. Skałka, tam jest pełno ludzi, można zobaczyć. Tam też dookoła 10 metrów w dół jesteśmy. Piękne miejsce na zrobienie wideo, zdjęć, na przekąskę. I widzieliśmy Squirrela. Gdzieś tutaj się kręci. Dobra, starcie na razie. Spędziliśmy tutaj niesamowitą godzinkę, może dwie, nad jeziorem Moraine. Jest super klimat, piękne widoki. W międzyczasie lecimy prawdopodobnie do jeziora Louis. Lake Connector to shuttle to Lake Louis. Także przyjechaliśmy autobusem z Moraine, z jeziora Moraine do Lake Louis. Zajęło to około 20-25 minut i teraz zmierzamy w stronę jeziora Louis. I widzimy już jezioro Louis. Z parkingu 2 minuty jesteś na miejscu. Okej, dotarliśmy do jeziora Louis i to jest niesamowite, przepiękne. Góry są ogromne, lodowiec. Przepięknie to wygląda. Mega. Trochę sporo ludzi, ale niczego innego się nie spodziewamy. W każdym miejscu bardziej popularnym, w Banff i okolicach, tak to wygląda. Wypożyczalnia kajaków otwarta od 8:30 do 7:00 wieczorem. 30 minut kosztuje $155 plus VAT. Godzina kosztuje 165 plus VAT. W porównaniu do jeziora Emerald, gdzie dzisiaj byliśmy, tam za godzinę jest $100. Także sporo, no ale można się tego było spodziewać. W końcu to jest jezioro Louis, czyli drugie najbardziej popularne w całej Kanadzie. Widać stąd hotel Fairmont Chateau. O tam. Noc w hotelu kosztuje 1200 funtów brytyjskich, także jedna noc. Także czuć pieniądz. Dobra, także odchodzimy od jeziora, idziemy w stronę hotelu Fairmont Chateau? Fairmont Chateau. Dlaczego? Bo za kilka dni mamy zarezerwowane tutaj popołudniową herbatę. Afternoon tea, czy jakąś herbatkę i coś dobrego, jakiś snack do zjedzenia. Idziemy zadać kilka pytań.
Także nigdy nie widziałem niebieskiego ptaka jak ten i nie mam pojęcia jaki to jest gatunek, także jeśli ktoś wie, w komentarzach pod tym wideo proszę o informację. Także idziemy do środka hotelu Fairmont Chateau, jeziora Louis. Te budynki przypominają mi budowlę w Makau. Nie wiem dlaczego. Także spytaliśmy się o parking. 37 za parking publiczny i 50 jeśli chcemy tutaj zaparkować. Zobaczcie ogólny środek jak wygląda hotelu. Przepiękny, 5-gwiazdkowy, czuć pieniądze. Jak będziecie w środku, można wyskoczyć na kawkę lub herbatkę i nie jest to tylko dla gości hotelu, także to jest dobra wiadomość. Dlaczego o tym mówię? Bo większość pomieszczeń, jak przechodzisz, jest napisane, że tylko dla gości hotelu i nie można przejść przez barierkę, tak jak na przykład jest to tutaj, w tym miejscu. O, zobaczcie. I podobnie jest tutaj. Ok, wychodzimy, biegniemy na autobus. Przepiękny hotel i nie dziwię się, że kosztuje $2000 za noc. O, dzień dobry. Zrobić wam zdjęcie? Widać, że taki ładny chłopak. Tak? Sami swoi. Zrobię wam zdjęcie. A, cześć, Mariusz. Miło. Co ładne to z Polski. Jasne, że tak. Jeszcze spotkaliśmy bardzo Dobra, miłych na trzy. Polaków. Raz, dwa, trzy. A gdzie nocujecie? Teraz w BAM. Teraz w Banff, właśnie 4 noce. Jutro musimy check-out zrobić i Johnson Canyon. Tam mamy akurat. A znaleźliście jakąś przyzwoitą cenę? Co to jest przyzwoita cena? $500 gdzieś tak rum kosztuje teraz. A za noc, tak? No. No to tam wyszło 1300 funtów, no. 4 nocy. Oj, to dużo. Nie, Dużo? Ja tylko kierowca. To tak, Tak? 500 ja. To tak. Musimy już uciekać. Idziemy na autobus, ponieważ zostało nam troszkę ponad pół godziny do ostatniego autobusu, także wolimy nie czekać do ostatniej chwili. Dlatego też postanowiliśmy, że raczej tu wrócimy. Tak czy inaczej tu wrócimy, bo mamy afternoon tea za kilka dni. Wróciliśmy na parking Lake Louise Ski Resort, także można zaobserwować, że jest dużo mniej aut. Plan jest taki, wsiadamy do fury, jedziemy coś zjeść. Dobra, idziemy coś zjeść, mamy jedno upatrzone miejsce, ale nie wiadomo czy będą miejsca, także sprawdźmy to. Grizzly House Steak. Warto jest zrobić rezerwację kilka dni przed, dlatego że Także nie ma miejsca, nie ma stolików dla 2 osób, także idziemy dalej. Także postaramy się dostać stolik w restauracji, która się nazywa Fat Fox. Wygląda jak stekownia. Alpine Italian, to chyba włoska. Na przystawkę mamy prosciutto, oliwki, karczochy, buratę, papryczka, trochę chlebka. Pecorino. Pecorino, które to? Ser pecorino. Masz różne oliwki. Mega dobre, mega dobre. Prosciutto z lemon. Więc tak, zamówiliśmy cielęcinę i steka właśnie jest to krowy, która jest z prowincji Alberta. Już spróbowałem, ale jeszcze raz. Risk assessment, right? So Mega dobre, mega dobre. Także było bardzo dobre, drogie, ale dobre. Ceny londyńskie. Dzisiaj jest taki spokojny dzień. Właśnie zrobiliśmy check-out w hotelu i wykorzystujemy ten wolny czas, co mamy, żeby kupić jakieś pamiątki. Magnesik na lodówkę, jak najbardziej, zawsze. This is beautiful. Oh, thank you so much. I get one, Okay. definitely. No to kolejka była.
Także The Spirit of Christmas, sklep święta przez cały rok. Przepięknie tam jest, fajny klimat, fajna atmosfera, taka świąteczna. All I want for Christmas. Także nie dostaniemy się dzisiaj do Grizzly House, bo we wtorki jest zamknięte. Wczoraj próbowaliśmy, nie było miejsc, a dzisiaj jest zamknięte. W związku z tym nie jest nam dane. Także po kilku dniach w końcu poszukiwań znaleźliśmy dzikiego niedźwiedzia. Co się dzieje, gdy masz sporo wolnego czasu, zwłaszcza w Banff, odkrywasz nowe rzeczy, których normalnie byś nie odkrył. A mianowicie Muzeum White, Muzeum Canadian Rockies. Idziemy do środka, wejściówka $12, zobaczmy jak to wygląda. Jak masz więcej czasu, żeby jeszcze coś zobaczyć i nie jesteś pewien, co chciałbyś zobaczyć, przychodzisz do muzeum, sprawdzasz zdjęcia, które ci się podobają, opis i jedziesz tam następnego dnia, powiedzmy. Super. Fajna fura, w której była wożona rodzina królewska z Wielkiej Brytanii w czasie wizyty w Kanadzie w 1939 roku. Także tutaj widzimy zdjęcia, jak sprzątają po lawinie. 2 avalanches came down, one right after the other. So when workers had come out after the first slide to just clear away some of that extra snow, that was when the second slide came down, and 62 men were buried under 10 meters of snow in that case. So this photograph is actually the effort to recover the bodies after the second avalanche came down. Także możemy zaobserwować tutaj ubrania ludzi, którzy wspinali się po górach z 1899 roku. Także widzimy tutaj strój, koszula, krawat. Nie wygląda to najcieplej, ale przynajmniej elegancko, tak? A, i buty. Podeszwy metalowe, reszta ze skóry. Trochę ciężkie musiały być. Także skończyliśmy tour. Zajęło nam to około godzinkę, może 2 nawet. Zdecydowanie polecam. Jeśli macie na luzie godzinkę lub 2, poczekać na przewodnika, żeby wytłumaczył, o co chodzi. Niesamowita historia, naprawdę. Jedna informacja. Jest ulica, która znajduje się równolegle do Banff Avenue. I domyślam się, że jest tu taniej, a też jest fajnie, klimatycznie. Także zawsze warto spróbować. Zobaczcie na to. Ogólnie tutaj nie masz tyle ludzi, co w tej chwili, w tym momencie na Banff Avenue. Także jest więcej luzu nawet. Także Ponczuś na drogę. Dlaczego nie? Przeżyliśmy dużo niesamowitych przygód, a to jest dopiero 5. dzień w Kanadzie. I nadal mamy 13 dni do końca naszej wyprawy. Więc następnym razem przepłyniemy się kajakiem po jeziorze Moraine, a także pomorsujemy. 2 minuty w tej wodzie zdecydowanie wystarczająco. Spróbujemy ogórka kiszonego w panierce. Mega dobre. Zobaczcie ten widok. Zobaczymy dużo więcej dzikiej zwierzyny, wysłuchamy historii lokalnego kierowcy o tragicznym ataku niedźwiedzia na 2 ludzi i psa. Really? Przejdziemy 27 km, żeby zobaczyć jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Paliliśmy jakieś 2 miliony kalorii, ale było warto. Namówimy Nowozelandczyka do zrobienia tańca haka. I będziemy musieli zmienić plany przez największe od 100 lat pożary w miejscowości Jasper. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.